No dzień dobry moi kochani widzowie. Dzisiaj kontynuujemy sobie naszą przygodę nad jeziorem Garda w regionie Trydentu we Włoszech. Dzisiaj druga trasa wybrana przeze mnie. Tym razem nie będzie to trasa z Riwy del Garda, z tej takiej najbardziej znanej miejscowości, natomiast trasa zaczyna się w okolicach miasteczka Arco, czyli miasteczka, przy którym my mieszkamy. Nasza miejscóweczka jest 2 km położona od niego i właśnie dojeżdżamy sobie w tej chwili taką fajną ścieżką, którą już mieliście okazję widzieć wcześniej na pierwszym filmie. Pierwszy film, kto jeszcze nie widział, link u góry. Tam kultowa oczywiście, bo nie mogło być inaczej, kultowa trasa na przełęcz Tremalzo. Natomiast dzisiaj trasa 40 parę kilometrów, 1800 w górę, więc też dość wymagająca, prawie 19-kilometrowy podjazd, ale na szczycie tego podjazdu czeka nas atrakcja w postaci punktu widokowego na górę Stivo, czyli Monte Stivo. Pogoda dzisiaj fajna, też do jazdy taka typowa. W ogóle wyjechaliśmy znacznie wcześniej dzisiaj, bo jest dopiero dochodzi 8. Chcemy po prostu ten podjazd zrobić w miarę jeszcze o takiej przyzwoitej temperaturze, bo potem będzie już gorąco i wiadomo, takie podjazdy zabijają. Także lecimy, moi drodzy. No, zaczyna się, moi drodzy. Dojechaliśmy do punktu startu. Tu już się zaczyna podjazd taką ścieżką, jak widzicie, kamienistą. A jest masakra, bo tutaj jest gdzieś w granicach 18% i więcej przewyższenia, więc ja prowadzę. Mam nadzieję, że całe te 19 czy 18 km nie będzie o takim nachyleniu, no bo to nie byłoby przyjemne. Postraszyło tylko na początku. Teraz już asfalt, taki jest podjazd, ale kilkuprocentowy. No, chociaż tutaj zaczyna się grubiej. Na 8 kilometrze będziemy mieli pierwszą atrakcję, czyli ścieżkę jeża, i tam się włączę. No tak to niestety wygląda. Kawałek było tylko wypłaszczenia i teraz już lecimy 11-12%. Będzie trochę pewnie mniej stromo, no bo średnia wychodzi 8, więc będą miejsca, gdzie się trochę wypłaszcza, ale generalnie 18 km mniej więcej takiej jazdy do samego szczytu.
Spójrzcie na tą tablicę. Misie w Bieszczadach nie spotkałem. Mam nadzieję, że tutaj też nie spotkam. Mamy jakiś park taki krajobrazowy. Zbliżamy się generalnie do tej właśnie ścieżki jeża. Ona gdzieś tutaj zaraz się powinna zaczynać. Z tego co się orientuję, to chyba jesteśmy już na tej ścieżce jeża, bo co kawałek widzicie, są tutaj takie różne dziwne, śmieszne nie wiem co to jest, no rzeźba z blachy. Tam trochę wcześniej właśnie był niby taki jeż, bardziej przypominał kask. Tutaj mamy pomalowane głazy. Tam też coś jest, jakaś rzeźba metalowa, więc no co kawałek jest jakaś coś ciekawego, więc myślę, że to właśnie jest już ta ścieżka jeża. Aczkolwiek na zdjęciu wyglądało to troszeczkę inaczej. Być może chodzi o samo jej zwieńczenie, bo będzie taki ciekawy teren dosyć. Ale póki co to jedziemy, jak widzicie, takie 12-13% po kamyczkach do góry. Ale była chwila odpoczynku, było trochę zjazdu przed tą ścieżką nawet, więc troszeczkę noga odpoczęła. Oddech się też wyregulował, więc może uda się tutaj to wyjechać. No tak czy inaczej nabieramy wysokości coraz bardziej, bo tak wbrew pozorom przejechane jest 10 km, a już 500 metrów w górę. Tutaj jakieś kasztanowce chyba, wydaje mi się. Zobaczymy tutaj, co tutaj piszą. No, to jest na pewno ścieżka jeża, bo już widzę, tutaj jeżyk jest narysowany. Il Camino dei Ricci. No okej. Tutaj no, kasztanowce to są chyba. Być może te jadalne, bo tak troszeczkę inaczej wyglądają niż nasze. No a my lecimy sobie dalej. Tak się teraz zastanawiam, skąd ta nazwa ścieżka jeża. Myślałem cały czas o takim jeżu zwierzaczku, natomiast im jadę dalej, tym do głowy przychodzi mi taki pomysł, że nazwa wzięła się właśnie od tych kasztanowców, ponieważ co kawałek, o na przykład tutaj jak widzicie, leżą owoce. Owoce tego, tak myślę, że to jest kasztanowiec. Być może się mylę. Jeżeli ktoś z Was wie na 100%, to niech mnie poprawi. Ale spójrzcie, tak to wygląda i to leży, po prostu cała ścieżka jest tym usłana, więc myślę, że to chyba stąd nazwa ścieżka jeża się wzięła. No tak jak mówię, według mnie jest to jakaś odmiana kasztanowca, być może jadalnego, ale jeżeli ktoś z Was wie na 100%, napiszcie w komentarzu, proszę. No jednak jest woda znacznie wcześniej, nie była zaznaczona na mapie, więc jest na 10 kilometrze dokładnie, więc możemy spokojnie się teraz napić i uzupełnić wodę.
No, przed nami piękne winnice. No moi kochani, po prawie 3,5 godzinie zbliżamy się do szczytu, do najwyższego punktu dzisiejszej wycieczki. W tej chwili jest 1350 przewyższenia zrobione. Całość ma 1800, więc wiele nie zostało. Do tego szczytu pewnie wyjdzie z 1500. Potem jest zjazd i będzie jeszcze jeden lekki podjazd, ale już taki nie za duży, więc pewnie tam się dorobi tą resztę. Generalnie powiem wam, podjazd bardzo monotonny. Asfaltowy, ocieniony, no to na plus na pewno. Natomiast no mało atrakcyjny w sensie takim, wiecie, żeby był jakiś taki, nie wiem, bardziej urozmaicony ten teren, żeby ten czas jakoś tak szybciej leciał. Natomiast no po prostu się jedzie pod górę asfaltem cały czas. Średnie nachylenie między 8 a 12%. Więc naprawdę grubo jest co jechać. Ale ogólnie do wjechania. Tu nam się kończy asfalt zaraz. I będziemy jechać szuterkiem. No powiem wam, grubo, naprawdę grubo. Tutaj co? Z kolei kozy. Tam były krówki, tutaj mamy kuski. No to co? Mamy kawałek zjazdu. To sobie zjedziemy. Potem będzie jeszcze podjazd. Czeka nas jeszcze taka końcówka szuterkiem. Zaraz powinniśmy być na punkcie widokowym. No ta końcóweczka to wypych niestety. Tu jest 19%. No to kochani, dotarliśmy na szczyt. Jesteśmy w najwyższym punkcie dzisiejszego tripa. Tak się to prezentuje. Tu przyjechaliśmy, objeżdżaliśmy tą górę tam dookoła. No i teraz tutaj będziemy sobie już zjeżdżać na dół. Shooting star in the sky, come to
Jesteśmy na punkcie widokowym Passo Duo Sassi, czyli przełęcz dwóch kamieni. Niestety marna pogoda dzisiaj i zbyt wiele nie zobaczymy, kochani. Stąd jest dużo chmur i słaba przejrzystość niestety. Tam mniej więcej, jak widać, nie wiem, kamera tego pewnie nie odda, nie będzie tego widać. Tam mamy jezioro Gardę, tam Riva del Garda, Arco, no i tutaj całe te turystyczne miejscowości duże przy właśnie jeziorze Garda. No a tutaj taki ładny widok na góry, no ale tak jak mówię, niestety pogoda nie do końca się udała. I jak widzicie, pod tym zejściem z tego mamy znaczek Passo Duo Sassi, 1160 metrów nad poziomem morza. A my lecimy sobie dalej tą szutróweczką. A przed nami w tej chwili ostatni podjazd, który liczy sobie koło kilometra, średnie nachylenie 8. No tu jak widzicie jest taki charakterystyczny punkt, będzie Malaga Zanga, w tamtym kierunku właśnie jedziemy. A tutaj po lewej jak widzicie mijamy knajpę Malaga Zanga. Jedziemy sobie dalej prosto. No do szczytu podjazdu prowadzi taki wąwóz, który ma 20 ponad procent. Ale nie jest on jakiś bardzo długi, więc wejdziemy. Zwłaszcza, że to już jest naprawdę końcówka, jeżeli chodzi o przewyższenia. Zaliczyliśmy szczyt. Punkt widokowy był marny, dlatego wam go nie pokazywałem. Leżała sobie tam jakaś parka Włochów. Po prostu ławeczka, gdzie można przycupnąć, znaczy stolik w sumie z takimi 2 ławeczkami. Miejsce na palenisko, można ognisko zrobić. Natomiast widok stamtąd, szczerze mówiąc, no nie powalał. Bo mnóstwo chaszczy takich zarośniętych przed. Gdyby to wycięli, to może byłyby ładne widoki, ale tak to niestety trochę kiepsko. Dojechaliśmy do cywilizacji. No i teraz już będziemy podążać sobie w dół. — 35 km za nami, z tym, że trzeba doliczyć jeszcze ten dojazd od miejscówki do miejsca, gdzie zaczynała się trasa. Odbijamy tutaj, chyba w dół, z tego co widzę. No tutaj taki singielek, słuchajcie. No ja się nie odważę nim jechać. Dla mnie to jest zbyt duży hardcore. Jak widzicie, tak to wygląda. Tam z góry się jedzie. Także no, to nie dla mnie.
Ja tutaj niestety muszę zejść, ale widzę tutaj jakieś 100 metrów tam na dole chyba już jest normalnie wypłaszczenie, więc nie ma tego dużo sprowadzania. No, ogarnięci rajderzy, którzy sobie radzą dobrze w terenie, to na pewno zjadą, bo no jest stromo po prostu. Jak dla mnie jest za stromo i mnie strach nie pozwala. Natomiast no, ktoś, kto ma dobrą technikę, to pewnie bez problemu to zjedzie. Zresztą widać, że tutaj jest zjeżdżone. No, tak jak mówiłem, takiego mocno technicznego odcinka nie było zbyt wiele. Teraz znowu jedziemy taką fajną, szeroką, utwardzoną, leśną drogą. W sumie zboczem góry zjeżdżamy. No ale tak jak mówię, tutaj zjazd jest spoko. Każdy sobie poradzi. Więc tam tylko ten taki krótki fragment był naprawdę mocno technicznie wymagający dla bardzo ogarniętych ludzi. A tutaj się już fajnie jedzie. Ale zjaździk, słuchajcie, bajunia.
No i zjechaliśmy, kochani. Tam mamy Arco, przed nami miasteczko. Moi drodzy, zjechaliśmy na dół do miasteczka Arco. Jak widzicie, przed nami tam jest zamek. Tutaj kościółek w miasteczku. A my sobie będziemy jechać teraz już w kierunku miejscówki, w której mieszkamy. Także moi drodzy, cóż, dwa słowa podsumowania trasy. Traska, powiem Wam, no na pewno nie tak piękna widokowo, nie tak zachwycająca, kultowa jak Przełęcz Tremalzo, czyli pierwszy film z serii Nad jeziorem Garda. Ale muszę przyznać, że też całkiem fajna. Typowa trasa MTB, zwłaszcza jej druga część, ta zjazdowa. Powiem Wam, że... O kurde, podjazd! Gruby podjazd. Taka. I teraz tak, ten podjazd monotonny, długi, 19 prawie kilometrów asfaltem, ciągnie się jak flaki z olejem, bardzo męczący kondycyjnie, ale do wyjechania. Technicznie prosty. Następnie mamy zjazdy. I zjazdy o wiele łatwiejsze niż te właśnie z pierwszej części, znaczy z pierwszego filmu, tam z Przełęczy Tremalzo. Dużo łatwiejsze. Były fragmenty, które Wam pokazywałem, że były dość wymagające technicznie, ale to były krótkie odcinki, natomiast większość to takie szerokie ścieżki leśne, utwardzone. Więc technicznie spoko, naprawdę. Zwłaszcza końcóweczka, słuchajcie, bajka, tam te ostatnie 4 czy 5 km, no to po prostu rewelka. No i co? Także tyle, jeżeli chodzi o trasę. Mogłaby być fajniejsza widokowo, mogłoby więcej oddać, gdyby pogoda była taka, wiecie, pogoda była super. O kurczę, nie podjadę tego, zwłaszcza filmując, więc sobie pójdziemy. Słuchajcie, pogoda rowerowo była super, natomiast widokowo no tak średnio bym powiedział. Sporo chmur i po prostu tam na górze niewiele było widać. Także o, teraz na przykład się zrobiła fajniejsza pogoda już, słoneczko wyszło, chmury się rozeszły, to może by to lepiej wyglądało. Natomiast no generalnie nie ma co narzekać, bo też nie było najgorzej. Trasa na pewno godna polecenia, aczkolwiek z drugiej strony jak jej nie zaliczycie, to też nic takiego wielkiego się nie stanie. Jest ładna, ale są na pewno ładniejsze. Zobaczymy, jak wyjdą następne. Będzie można mieć jakieś, wiecie, większe odniesienie, porównanie jak już zrobię cały materiał, wszystkie filmy, wszystkie trasy, które zaplanowałem, wtedy będzie można jakoś je tam usystematyzować od 1 do 5 czy 6, zależy ile tego się uda. Dobra, kochani, nie przedłużając, kończymy. Tradycyjnie, jak się podobało, zostawcie łapeczkę w górze, zostawcie komentarz, subika, kto jeszcze nie subskrybuje kanału. Przypominam o uruchomionym Patronajcie, możecie mnie wspierać, będę bardzo wdzięczny. Całość oczywiście idzie na rozwój kanału, zakup drona i tym podobnych rzeczy, tak żeby ten materiał był ciekawszy, z fajnych miejscóweczek. A na dzień dzisiejszy, moi drodzy, to wszystko. Do zobaczenia w następnym filmie. Heja, papa. Siema.